dobry moi drodzy. Dzisiaj mamy temat, powiedzmy tak, betono-kosmiczny. Muszę przygotować próbkę dla klienta do akceptacji, no i w razie czego będę przenosił ten efekt na ścianę później. Mamy narzędzie miarka, coś takiego, sznurek, ołówek, śrub, taśma i nóż. Znaczy, wziąłem próbkę, загруntowałem gruntem kwarcowym, narysowałem za pomocą tych narzędzi krąg, zrobiłem kształt i dalej teraz będę nakładał tynk. A teraz nakładamy pierwszą warstwę tynku. Nakładamy tak samo na wzór, jak pokazywałem w filmiku, głęboka struktura tynku, małą ilością materiału. Użyłem tutaj tynku jak najmożna większej grubości. Tutaj rodzaj XXL. Zrobiłem taką chropowatą powierzchnię. Specjalnie zerwałem taśmę, żeby później podczas nakładania drugiej warstwy widzieć granice tego, co to jest. Ciało kosmiczne. Ponieważ musimy po pierwsze nadać strukturę, żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie, to ciało kosmiczne, a ona nigdy nie jest gładka. Po drugie, ona ma kształt sferyczny, więc podczas nakładania drugiej warstwy będziemy nakładali tynk tak, żeby wyciągnąć sferyczność tego materiału. Więc dlatego oderwałem taśmę i będę musiał nakleić ponownie, ale żeby widzieć granice tego ciała. Już to ciało kosmiczne nam wyschło. Ja jego jeszcze lekko przyszlifowałem szpachelką, żeby te czubki były bardziej łagodne, nie tak mocno wystawały, ale żeby jednocześnie zachować strukturę materiału. I teraz wezmę wodę z dodatkiem pigmentów, najpierw jaśniejszym kolorem i leciutko stonuję powierzchnię. Dlaczego ja to robię gąbką? Ponieważ gąbką zawsze wychodzi bardziej nieregularna struktura, bardziej nieregularny rysunek, a nam bardzo zależy, żeby ten rysunek był bardzo nieregularny, żeby gdzieś było ciemniejsze, jaśniejsze i żeby te kształty tej nieregularności były też nieregularne. Więc lepiej takie rzeczy nanosić nie walkiem, a lepiej nanosić gąbką. Trochę dłużej, ale efekt wychodzi lepszy. Teraz to musi wyschnąć i dalej dadzimy jeszcze tak samo wodę z pigmentem, tylko już ciemniejszym. A więc tak, po pierwszym powierzchniowym zabarwieniu tynk nam już wyschnął i teraz znowu naniesiemy wodę z pigmentem w ten sam sposób, tylko pigmentu będzie więcej i woda będzie ciemniejsza. Nanosimy znowuż gąbką nierównomiernie. W niektórych miejscach dadzimy więcej wody, więcej pigmentu, w niektórych mniej, żeby rysunek nam był nieregularny. Po wyschnięciu podejmiemy decyzję, czyli jeszcze dać gdzieniegdzie ciemniejszy ton, czyli to już wystarczy będzie. Zobaczymy po wyschnięciu. Tynk już jest suchy i widać, że on po wyschnięciu kolorystycznie nierównomierny jest i o to nam chodzi. I teraz naniosę jeszcze trzeci odcień, jeszcze bardziej ciemniejszy i pokryję tym odcieniem jeszcze mniejszą powierzchnię tego naszego ciała kosmicznego. I myślę, że tym razem już będzie ok po wyschnięciu. I po wyschnięciu będziemy nakładali tutaj drugą warstwę tynku. Już tynk jest suchy. Widać, że po wyschnięciu widoczne są te trzy kolory, które nakładaliśmy. Jaśniejszy, ciemniejszy i jeszcze bardziej ciemniejszy. I o to nam chodzi. I teraz będziemy nakładali drugą warstwę. Drugą warstwę będziemy nakładali na wzór efektu grota. We wcześniejszych filmikach Państwo możecie to znaleźć. Efekt grota, położenie. Tam był taki czarny tynk. I teraz będziemy nakładali ten efekt grota. Tynk powinien lekko teraz podesnąć. Ja jego jeszcze przygladzę i zobaczę dalej, gdzie jeszcze ewentualnie trzeba będzie dołożyć materiału. Od razu nakładać materiał, żeby wszędzie pokryć nie wolno, ponieważ nigdy nie wiadomo, gdzie czego zabraknie. Lepiej się nie śpieszyć, a powoli zagęszczyć.
Po wyschnięciu tynku powierzchnię musimy bardzo mocno zaimpregnować. Gdy impregnant już będzie suchy, trzeba psiknąć na niego wodą i zobaczyć. Jeśli powierzchnia moknie, znaczy trzeba jeszcze dalej zaimpregnować. Ewentualnie może zostać chłonność powierzchni, ale bardzo, bardzo niewielka. Dlaczego, to o tym dowiemy się troszeczkę później, a na razie impregnujemy. Oczywiście ten księżyc można byłoby zrobić w inny sposób i później malowanie tego księżyca można byłoby zrobić w inny sposób, jak tutaj planujemy, ale ten księżyc musi nawiązywać do całego wystroju, a cały wystrój mamy tam beton i właśnie w takiej kolorystyce i w takim efekcie, więc księżyc też musi być dopasowany do tamtego wystroju. A teraz poczekamy, aż ten impregnant wyschnie i dalej będziemy działali. Nasz impregnant już jest suchy. Sprawdziłem, psiknąłem na niego wody, w ogóle nie pokazuje, że on przyjmuje wody i teraz za pomocą impregnantu z dodatkiem pigmentu będę nadawał objętość przestrzenną temu naszemu księżycu. Nanosić będę pędzlem, zobaczymy, który nam bardziej się przyda ten pędzel. Gąbka, powinna być pod ręką czysta woda i zaczynamy nanosić od tonacji najjaśniejszej i będziemy później każda warstwa po kolei jaśniejsze, ciemniejsze, 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 tylko zanim nanosić kolejną warstwę, musimy odczekać, żeby ta poprzednia warstwa nam już wyschła. Przypuśćmy, mamy oświetlenie gdzieś od tej strony, no i będziemy tak nanosili. Już dalej nie będę komentował, tylko nanosił. Teraz to przyciemnienie musi podesnąć, wtedy można będzie ocenić, o ile ono jest ciemne, albo za ciemne, albo za jasne. No prawdopodobnie nie powinno być za ciemne. Starać się trzeba lepiej, żeby było jaśniejsze. Zawsze można ściemnić jaśniejsze. Natomiast już jak przesadzimy z pigmentem, to już będzie ciężko rozjaśnić, tak żeby nie dodawać pigmentów jasnych, białych, a nam to popsuje nasz pomysł. Więc trzeba zaczynać od kolorów najjaśniejszych. Lepiej położyć więcej jaśniejszych warstw, niż od razu ściemnić i przesadzić. Więc teraz musimy odczekać i zobaczymy, co z tego wyjdzie i dalej już będzie wiadomo, co dalej robić. Pierwsza warstwa naszego kosmicznego impregnantu już podesła i teraz będę nanosił drugą warstwę. Na razie nie będę wzmacniał koncentracji pigmentu, będę nanosił pigmentem z tą samą koncentracją, tylko już nie będę dojeżdżał do tej granicy, a gdzieś tak i znowuż teraz musimy zostawić, żeby nowa warstwa impregnantu z pigmentem podeschła. Ocenimy kolor, to co będzie po wyschnięciu i dalej podejmiemy decyzję, co dalej będziemy robili. Więc do zobaczenia. I teraz nakładamy kolejną warstwę. Znowu będę nakładał tym samym pigmentem tej samej koncentracji, tylko już będę pokrywał mniejszą powierzchnię niż było poprzednio. I teraz znowu gąbką z czystą wodą osłabię granice naniesienia tego pigmentu, żeby przejście kolorystyczne było bardzo, bardzo nieostre. Jak widać, gąbką pracuję w kierunku świeżej warstwy, czyli od suchego w kierunku mokrego. I gąbkę trzeba plukać jak można częściej. I teraz musimy dać, żeby to podeschło i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I podejmiemy decyzję już po wyschnięciu. A więc tak, to przyciemnienie już nam wyschło. Pod tym kątem nie za bardzo widać cieni, ale ja zrobiłem zdjęcie i Państwo już widzieliście, jak to wygląda. I teraz musimy ostatecznie zaimpregnować ten księżyc, żeby zakleić ten pigment, który nanosiłem, żeby ten pigment przypadkiem nie został zniszczony. Nanoszę po prostu impregnat bezbarwny wałkiem po całości. Jak widać, nasza planeta schowała się za chmurkę i teraz będziemy zaczynali robić tło.
Ja tutaj położyłem tynk na jedną warstwę. Tynk zastosowałem średniej grubości albo cieńszy powinien być, ponieważ tutaj powierzchnia powinna być bardziej gładka. I jak widać, jeszcze lekko ujednoliciłem ten tynk, pierwszą warstwę. Tej chrupowatości nie powinno zostać, ponieważ ona za bardzo będzie chrupowata dla naszego tynku, więc ta warstwa lekko podeschnie. Ja jeszcze leciutko przygladzę, żeby ten tynk tak nie wystawał. Lekko przygładziłem tynk, ponieważ on musi zostać chrupowaty, żeby zatrzymała się druga warstwa na nim, ale z drugiej strony, żeby on nie był bardzo strukturalny, żeby nam uzyskać bardziej gładką strukturę i nie poszło nam za dużo materiału. Niestety tutaj mnie gdzieś widać trochę tło, ale mam nadzieję, że się pokryje to. Więc teraz odczekamy, aż ta pierwsza warstwa wyschnie i będziemy nakładali drugą warstwę. Pierwsza warstwa naszego tla już jest sucha i będziemy nakładali tą drugą warstwę w stylu gładkiego betonu. Nałożyliśmy drugą warstwę i teraz nagladzimy. Drugą warstwę nagladzam do stanu medium, czyli on musi mieć punktowe odbicie światła. Więcej powierzchni powinno być matowej, ale pod skosem, jeśli patrzy, to gdzieniegdzie ona powinna odbijać światło. I myślę, że będzie wystarczy. Teraz póki tynk jeszcze jest mokry, trzeba byłoby ściągnąć naszą chmurkę. Po zrywaniu taśmy nic się nie uszkodziło nigdzie, wszystko jest ok i jak on wyschnie, trzeba będzie sprzątnąć, żeby ten brud pozbierać. A tak w sumie już jesteśmy na dobrej drodze. A teraz to ciemne tło musimy zaimpregnować impregnatem zamykającym i poczekamy, aż ten impregnat nam wyschnie i zadziała. Do impregnacji ciemnych kolorów trzeba zawsze dobierać impregnat, który nie zostawia jasnych śladów, ponieważ czasem się zdarza, że niektóre impregnaty zostawiają jasne ślady na ciemnym tle, więc o tym trzeba pamiętać. To pierwsza rzecz. I druga rzecz, koncentracja impregnatu powinna być taka, żeby powierzchnia nabrała częściowo odporności na wchłanianie różnych plynów, ale jednocześnie nie straciła całkowicie chłonności. Teraz poczekamy, aż to wyschnie i dalej będziemy rzeźbili. Na razie nasz kosmos wygląda troszeczkę sztucznie i pusto, więc musimy wnieść kropelkę życia w ten nasz cały obraz. Biorę zabarwioną, rozwodnioną wilaturę. Recepturę pigmentów rozpracowałem specjalnie pod kolor naszego ciała kosmicznego. Dalej narzędzie. Pędzel, gąbka, tacka do dozowania pigmentu. I takie cudo może się przyda. Zobaczymy. Tego tutaj nie widać, ale mam jeszcze pod ręką wiadro z czystą wodą, żeby plukać narzędzie. Przed rozpoczęciem prac narzędzie powinno być wilgotne. No i lecimy.